Chciałbym Wam opowiedzieć o setupie, którego dzisiaj używam. Mianowicie dzisiaj robię zdjęcia biznesowe w firmie w Niepołomicach. Jest to sesja biznesowa polegająca na tym, że fotografuję pracowników na tle, na jasnym, białym tle, które jest tutaj za mną. I pokrótce chciałbym Wam pokazać, jak wygląda taki setup. Niby proste zdjęcia na jednolitym białym tle, ale do tego jest potrzebne bardzo dużo sprzętu. Od czego zaczniemy sobie? Przede wszystkim osoba fotografowana, która stoi przed aparatem, stoi zaraz za tą blendą. Blenda często porównywana do hamaka. Już zdarzało mi się, że parę osób chciało usiąść. Jest to blenda, która jest specyficznie wygięta po to, żeby osoba fotografowana miała idealnie rozświetlony dół, podbródek i oczy. Także ta blenda świetnie się sprawdza. Ja używam blendy, która jest biała, ponieważ daje delikatniejsze światło niż ta srebrna, ale pod spodem jest powierzchnia srebrna, więc można też używać, jeżeli potrzebujecie większego kopa mieć tutaj, jeżeli musicie bardziej podświetlić to. Do tego mały statywik, który tutaj widzicie, zamocowany. Blenda jeszcze ma fajną jedną funkcję, można ją pochylać. Całą powierzchnię można pochylić w zależności od tego, jak świecimy. Do świecenia używam dużego softboxa. To jest softbox 120 cm, tylko to jest w formie Deep Octy, także on jest dużo głębszy, daje lepsze światło i używam tego softboxa jako główne źródło światła na twarzy. Reszta lamp jest światłem wypełniającym. Do tego lampa Pulse X600 z firmy Quadralight, świetna lampa. Statywy C-standy, oczywiście z dodatkowym obciążeniem, ponieważ ten softbox, jak widzicie, jest bardzo duży i bardzo ciężki, więc statyw bez obciążenia by się przechylił. Po drugiej stronie jest lampa, też Quadralighta Pulse X600. Jest to lampa z softboxem 120, ale z softboxem mniejszym. Mam nadzieję, że widzicie tą różnicę. To jest zwykły softbox. Jeszcze raz Wam pokażę softbox typu Deep Octa. Popatrzcie, jaka jest ogromna różnica. Te same wymiary. Tak samo ta lampa jest na C-standzie postawiona, bez obciążenia, bo nie potrzebujemy, jest to dosyć lekki zestaw. Podgląd dla siebie i dla klienta robimy na laptopie Dell XPS 15 z bardzo dobrym ekranem 4K i jesteśmy podłączeni kablem Tether Tools do aparatu. Jest to najlepszy sposób na szybki transfer plików do aparatu, ponieważ wszystkie inne rzeczy, które testowałem, jak na przykład przesyłanie bezprzewodowe, karta chyba iFi to się nazywa, niestety się nie sprawdzało, często było zrywane połączenie i dodatkowo powiem Wam, że mało profesjonalnie to wyglądało, jeżeli miałem jakiś problem, albo po prostu te zdjęcia nie były natychmiast, także kabel dużo lepiej się sprawdza. Omawiamy sobie dalej zestaw, którego dzisiaj używam. Kolejna lampa Quadralighta X600 z małym softboxem typu strip, czyli bardzo wąski softbox, dający mocno kierunkowe światło na tło. I to są dwa softboxy identycznie ustawione, z identyczną mocą, świecące na to tło za osobą fotografowaną. Bardzo ważne jest przy tego typu zdjęciach odległość między tłem, czyli między tym softboxem, a tym tutaj. Czyli osoba fotografowana musi być mocno odizolowana od tła. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym, jakie to tło jest. I te softboxy praktycznie w ogóle nie wpływają na tło. Czyli mamy wyizolowany obiekt fotografowany i wyizolowane tło, co jest bardzo komfortowe, bo w każdym momencie możecie zmienić moc lampy tutaj z przodu i możecie kontrolować także światło, które pada na tło. Jeszcze pokażę Wam z daleka, jak ten setup wygląda, jak to wygląda z mojej pozycji. Także jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. Miejsca potrzebujemy troszkę więcej.
przy tego typu zdjęciach, dlatego szczególnie fajnie sprawdzają się takie długie sale konferencyjne, takie sale użytkowe jak ta tutaj. To by było na tyle, słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakieś komentarze, to chętnie odpowiem na nie w komentarzach. Jeżeli nie, to czekajcie na następne filmiki. Trzymajcie się, hej!